Witam w mojej kuchni w zimowe popołudnie, chociaż śniegu już niewiele zostało, ale jednak zgodnie z kalendarzem to zima. Kiełbasa cienka. Jaka powinna być? Może być jałowcowa, podwawelska, jakaś tam śląska, żywiecka, no żywiecka to już taka grubsza, toruńska. Jak ją nazywać, jak ją wykonywać? Wiele takich filmów jest na kanale, ale przede wszystkim kiełbasa powinna być ładna, śliczna nawet. Powinna być aromatyczna i powinna być smaczna. A do tego, jak jest wykonana w domu, to jest też zdrowa. Na pewno zdrowsza od innych produktów, bo nie pakujemy tam niechcianych dodatków. Co ja tutaj mam? 7,5 kg mięsiwa łącznie w różnych miejscach. Pół na pół łopatka i schab po 3 kg. Tak mniej więcej. Jak się trochę przesunie w tą czy w tamtą, nie ma znaczenia. I schab mam podzielony na dwie części, czyli czyste mięsko oraz wszelkie okrawki, które ze schabu z przyległości zrobiłem. I czyste mięsko pokroję nożem w kostkę taką 1-2 cm. To, co okroiłem, zmielę drobno. Drobno zmielę też tutaj mam rozmrożoną wołowinkę, taką okrawki wołowe ze sporą zawartością tłuszczyku, więc resztki schabu, przyległości i okrawki z wołowiny na drobno. Ta kubka to jest łopatka, w całości będzie zmielona, oczyszczona już oczywiście, w całości będzie zmielona na oczku 8 mm i jest tam jeszcze kilogram tej wołowinki i pół kilograma boczku takiego całkiem chudego i on będzie też zmielony na 8, czyli to na 8, to nożem, to i to drobno. Przyprawie 125 do 130 g soli. U mnie jest to pół na pół sól zwykła i peklująca. I można zrobić z samą solą zwykłą. Trzeba pamiętać tylko, że wtedy kolorek będzie szaro-brązowy. To też ma swój urok, a jest bez azotynów. Także wybór zostawiam Wam. Dodatkowo mam tutaj jeszcze całkiem sporą ilość przypraw, ale tak skomponowanych, żeby było bogato, aromatycznie, fajnie, ale niczego nie za dużo. 3 łyżeczki pieprzu czarnego, drobno zmielonego, 3 łyżeczki czosnku niedźwiedziego. Do tego mam, co tutaj jeszcze? Tymianek, kumin, gałka muszkatałowa i kardamon. O, bardzo, może nie bardzo rzadko, ale niezbyt często spotykany aromat i smak w wędlinie, częściej w kawie. Ale uwierzcie mi, naprawdę wspaniale działa. Do tego mam jeszcze łyżeczkę mielonego jałowca i 1 łyżeczkę mielonej kolendry. To wszystko zmielę, wymieszam, przyprawię, wrzucę do lodówki. Będą większe kawałki mięsa, więc to się powinno z dobę w tym poleżeć, pomacerować wspólnie. Powinno przejść smakami, a przede wszystkim powinny te największe kawałki przejść solą. Także jutro, a najprawdopodobniej pojutrze rano zajmę się napełnianiem i suszeniem i potem wędzeniem. Kiełbaska już nieraz przeze mnie robiona. Czasami drobne różnice w smaku robię, bo zależy od tego, kogo będę gościł. Nie wszystkie smaki lubią, więc trzeba sobie pozwolić nieraz na modyfikację. Oczywiście można stać na stanowisku to moje i będzie smakowało po mojemu i się do nikogo dostosowywał nie będę. Ale można komuś też zrobić uprzejmość. Na przykład jak ktoś kminu i kuminu nie lubi. Tym razem tak nie będzie. Działam. Dłonie poranione w pracach domowych, więc zakładam rękawiczki, żeby od soli nie cierpieć i do roboty.
Po wymieszaniu wstawiam do lodówki na 1-2 dni. Kolejny etap rozpoczynam kontrolą aromatu. Jest dobrze. Czas na wyrabianie i napełnienie jelit. Dodaję pół litra zimnej wody. Sklejoną mięsną masę ładuję do nadziewarki. Napełniam kiełbasy. Mam ładne, długie odcinki. Skręcam długie pętka. Wieszam do osadzenia i osuszenia. Już są w wędzarni. Dosuszę i rozgrzeję w 50 stopniach. Do generatora sypię czereśniowe drewno. Odchylam generator dymu, żeby był większy przepływ powietrza. Kiełbasa rozgrzana i sucha. Ustawiam 60 stopni Celsjusza i zaczynam dymić. Pogoda prawie wiosenna. Leszczyna dała się oszukać, ale zima jeszcze groźnym okiem zerka. Pojawia się dym i z czasem gęstnieje. Minęło ponad 2 godziny, gdy kończę wędzenie. Wbijam w kiełbasę sondę termometru i podpiekam w 90 stopniach. Aż w kiełbasie będzie co najmniej 65 stopni. Teraz jest 38. Zamykam kominek. Temperatura szybko rośnie. Dzień się szybko kończy o tej porze roku. Zawsze lepiej trochę przekroczyć temperaturę, bo termometry jednak nie są laboratoryjne i mogą się mylić. Gotowe. Czas spróbować na gorąco. Jest bardzo soczysta. Ale na gorąco jest rewelacyjna w zapachu. Jeszcze tylko trzeba sprawdzić, jak ze smakiem. Coś pięknego. Głodu nie będzie. Zapasy odtworzone.
Jest naprawdę smacznie. Oczywiście pokażę potem jeszcze, jak to wygląda na zimno, jak trochę podeschnie, ale coś mi się wydaje, że zaraz jak to zniosę i położę na stole, to część rodzina zaraz w takiej postaci wciągnie, bo jest bardzo aromatyczna i bardzo smaczna. Po prostu dobra kiełbasa. Kolorek naprawdę bardzo fajny. W przekroju, potem jeszcze na kilku innych plasterkach pokażę. Aromat, no cudny. Czereśniowe drewno. Do takich właśnie rzeczy jak kiełbasy zwykle się nadaje, bo nie w każdym przypadku, ale nie należy przesadzić. Ładny kolorek, ładny aromat. W moim przypadku to było tam 2,5 godziny wędzenia maksymalnie, nawet niepełne 2,5, a potem podpiekanie. Podpiekanie do osiągnięcia konkretnej temperatury w środku. Oczywiście można też parzyć na przykład. Wtedy ten aromat będzie mniej intensywny. Muszę spróbować, bo po wczorajszym smaku na gorąco, dzisiaj bardzo chętnie spróbuję na zimno. Zobaczmy, jak to wygląda. Proszę bardzo. Duże, fajne kawałki mięsiwa. Coś pięknego. Naprawdę rewelacyjnie wyszła. No to ja będę miał pyszne śniadanie. Dobre mięsko, duże kawałki, dobrze dobrane przyprawy. Swojska, domowa, bardzo dobra kiełbasa. I wszystkie tam klasyki, jakby ich tam nie nazwać, chowają się wobec tego, co się zrobiło samemu. Po pierwsze, super pachnie, super smakuje, świetnie wygląda i do tego jest tam dokładnie to, cośmy dali, a nie to, co producent przewidział w swoim interesie i też częściowo naszym, bo to ma ileś tam dni więcej wytrwać, się nie popsuć, no i trochę wody i innych dodatków zawierać, żeby można było to za tańsze pieniądze zrobić. W domu nie ma kompromisów. W domu robię dla siebie, nie ma znaczenia, ile to kosztuje, bo ma być przede wszystkim dobre. I to jest najważniejsze. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się spodobało, poproszę o łapki w górę. I spróbujcie. Nie taką, to inną. Nie kiełbasę, to wędliny z szynkowara. Wyroby domowe zawsze będą lepsze. I czasy wciąż są niepewne. I umiejętności tego typu, że coś potrafimy zrobić samemu, są zawsze bardzo ważne. Kto wie, czy za jakiś czas nie trzeba będzie stosować handlu wymiennego. A za kiełbasę czy flaszkę ducha zrobioną samodzielnie zawsze da się coś załatwić. Na razie, trzymajcie się, hej! Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.